Cześć! Chciałem Wam pokazać, jak fotografować takim obiektywem mikroskopowym, jak go podłączyć i jak wykonać takie zdjęcia. Zapraszam! Jest to stary obiektyw PZO o powiększeniu 10-krotnym. Żeby go podłączyć, najpierw będziecie potrzebowali taką przejściówkę z M42 na RMS. Wkręcamy obiektyw. Następnie adapter na M42. I to teoretycznie moglibyście już podłączyć do aparatu, ale potrzebujemy jeszcze odsunąć ten obiektyw na odległość 160 mm od matrycy. No i do tego posłużą nam pierścienie pośrednie. No i możemy już zamocować obiektyw. No, wygląda to tak i zaraz zrobimy tym jakieś zdjęcie. Zrobimy sobie zdjęcie końcówki tego długopisu. Będziemy potrzebować jeszcze lampę. I coś, co nam rozproszy to światło z lampy. No ja użyję do tego kartki papieru. Muszę ją tylko jakoś tutaj przykleić. Myślę, że tak będzie ok. Wsadźmy w coś ten długopis. Dobra, ja to ustawię i zaraz do Was wracam. Dobra, jest już ustawione i teraz zobaczcie, jak wychodzi zdjęcie. Głębia ostrości jest bardzo mała. Żeby uzyskać głębię ostrości na całej powierzchni, potrzebujemy wykonać kilkadziesiąt takich zdjęć z przesunięciem punktu ostrości do przodu. No i do tego posłuży nam taka szyna. W tym przypadku do jakiejś niedrogiej szyny został przywiercony mikrometr, co pozwala nam na bardzo precyzyjną regulację do 1/100 mm. Montujemy stopkę do szyny. Szynę na statyw. I aparat na szynę. Teraz pozostaje tylko znowu ustawić precyzyjnie ten długopis. No to zrobię to i zaraz wracam. Dobra, jest wszystko ustawione, więc robimy zdjęcie. I przesuwamy o 0,02 mm. Znowu zdjęcie. No i znowu o 0,02 mm. Takich zdjęć będziemy musieli zrobić kilkadziesiąt. Ja to Wam jeszcze pokażę ustawienia. To jest 1/200 sekundy, ISO 200 i lampa jest na 1/2 mocy. 0,02 mm, bo w przypadku tej skali mniej więcej tyle wynosi głębia ostrości.
Więc żeby się pokryła i wypełniła cały obszar, no to co tyle musicie właśnie zrobić, co taki skok musicie zrobić właśnie zdjęciem. Tych zdjęć wyjdzie gdzieś kilkadziesiąt, no ja za chwilę je zrobię i później Wam pokażę, jak je połączyć w programie. Jesteśmy już w programie Helicon Focus i teraz pokażę Wam, jak połączyć te zdjęcia w całość. Wyszły 32 zdjęcia, zaznaczamy sobie wszystkie i przerzucamy do okna programu. Jest tutaj kilka metod renderowania. Ja w tym przypadku wybieram metodę C, bo wydaje mi się, że najlepiej się sprawdza. Więc klikamy render i czekamy. No i tak wygląda to zdjęcie po połączeniu, a tak wygląda po drobnym retuszu i korekcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym możecie zobaczyć więcej tego typu zdjęć makro. Puszczę Wam też za chwilę galerię ze zdjęciami, które udało mi się zrobić tego typu obiektywami mikroskopowymi. Zapraszam do oglądania.